Słuchajcie, postanowiłem nagrać ten filmik, ponieważ kiedy byłem w klasie maturalnej i zastanawiałem się nad studiami w Anglii, to poszukiwałem historii ludzi prostych takich jak ja, którzy wyjechali na studia do Anglii i chciałem dowiedzieć się, jak oni sobie tam poradzili, jakie były ich przygody i historie. Więc jeżeli poszukujesz czegoś podobnego, to chciałem opowiedzieć Ci moją historię i być może zainspirować Cię do zrobienia tego samego i pokazać Ci bez ściemy, jak to naprawdę było. Więc kiedy byłem w klasie maturalnej i przyszedł czas wybierania studiów, to zacząłem zastanawiać się, czy byłoby to dla mnie możliwe, żebym wyjechał na studia gdzieś za granicę. Ponieważ z języków obcych znałem tylko język angielski, to od razu zacząłem rozpatrywać studia w Anglii. I wtedy wpadłem na bardzo fajną stronkę internetową, studiawanglii.pl, która zainspirowała mnie i pokazała mi, że studia w Anglii są możliwe, nawet jeżeli na pierwszy rzut oka wydaje się to wszystko bardzo przerażające. To wszystko było w pierwszych miesiącach klasy maturalnej i wtedy podjąłem tą decyzję, że tak, ja chcę studiować w Anglii i stałem sobie to jako cel. Ale jak pewnie wielu z Was przerażała mnie jedna myśl, a mianowicie język. Czułem, że mój angielski jest wystarczający na proste komunikowanie się, ale myśl na to, że miałbym prowadzić całe życie po angielsku i uczyć się po angielsku przerażała mnie na maksa. Dlatego właśnie stworzyłem osobny filmik, w którym przedstawiam wszelkie porady a propos działań, jakie podjąłem w ciągu tych paru miesięcy, żeby podszkolić swój angielski do takiego poziomu, żeby zdać IELTS na dobrym poziomie i żeby być gotowym na studia w Anglii. Filmik możecie znaleźć na moim kanale YouTube i w opisie do tego filmiku. Więc to była klasa maturalna. Pominę tutaj wszelkie fakty związane z aplikowaniem na studia w Anglii, bo na ten temat jest bardzo dużo materiału w internecie i możecie też skorzystać z bezpłatnej pomocy na stronie internetowej studiawanglii.pl, z której ja osobiście też korzystałem, więc bardzo polecam. I jedyne, co mogę Wam tu powiedzieć, to tak, też tym wszystkim byłem bardzo przerażony i też nie wiedziałem, jak się to robi, ale krok po kroku pytałem ludzi, czytałem na internecie, oglądałem wideo, tutoriale i jakoś przez to wszystko przeszedłem, także Wam na pewno też się uda. Aplikowałem do 3 uczelni i w wakacje jakoś w sierpniu dostałem odpowiedź z University of Liverpool, że dostałem się na Computer Science. Ponieważ nie miałem zabukowanego żadnego akademika ze względu na ich bardzo wysokie ceny, ani żadnego mieszkania, więc wiedziałem, że muszę tam pojechać trochę wcześniej i znaleźć sobie miejsce, żeby mieszkać przez cały rok. No i tak się to wszystko zaczęło. Ponieważ bilety lotnicze już były dosyć drogie, więc znalazłem opcję dostania się do UK za pomocą BlaBlaCar. Znalazłem gościa, który jechał z Polski do Londynu, a potem obczaiłem, że z Londynu mogę się do Liverpoolu już dostać autobusem. I tu zazwyczaj tanimi opcjami jest Megabus czy National Express. No i tak zapakowany i przerażony ruszyłem w moją podróż do Liverpoolu i jedyne co miałem na miejscu załatwione to 2 noce u jakichś Polaków, których poznałem przez couchsurfing. Kiedy przyjechałem do Liverpoolu i zacząłem poszukiwania mieszkania, okazało się, że wszystkie fajne pokoje zostały już dawno powynajmowane, a to co zostało było albo drogie, albo w bardzo kiepskim stanie, albo daleko od centrum. No mówiąc krótko, byłem już trochę w kiepskiej sytuacji, ale okazało się, że ludzie, u których się zatrzymałem, mają 1 pokój do wynajęcia i zakończyło się na tym, że mimo, że mieszkali daleko od centrum i warunki nie były zbyt fajne, to zdecydowałem, że zostanę u nich już ten rok i wynająłem od nich ten pokój. Ponieważ na wejściu musiałem wydać bardzo dużo pieniędzy za pierwsze tygodnie czynszu oraz 200 funtów kaucji, to z moich oszczędności, z którymi przyjechałem do Anglii, zostało już mi bardzo mało. Anglia dowaliła mnie ogromnymi cenami, a fakt, że mieszkałem daleko od centrum oznaczał, że musiałem dojeżdżać autobusami, które tutaj są bardzo drogie. Mówiąc krótko, wiedziałem, że muszę znaleźć pracę czym prędzej, bo wiedziałem, że inaczej tu nie przetrwam. No i zacząłem poszukiwania. Wydrukowałem swoje CV, które pomógł mi przygotować mój nauczyciel angielskiego i ruszyłem w miasto, chodząc i zostawiałem swoje CV dosłownie wszędzie, gdzie się tylko dało. Moje CV nie było puste, miałem tam trochę doświadczenia w pracy i wolontariacie, a mimo to po 3 tygodniach i rozniesieniu ponad 50 CV, zapisaniu się w wielu agencjach pracy oraz wypełnieniu niezliczonych form aplikacyjnych na internecie nie dostałem żadnego odzewu. Czas leciał, a ja bez pracy i pieniędzy coraz mniej. No, ten okres był dla mnie naprawdę trudny, bo musiałem zacząć oszczędzać nawet na jedzeniu, przez co żywiłem się gorzej i czułem się jeszcze gorzej. Do tego wszystkiego czułem się trochę samotnie, bo w Liverpoolu nie znałem kompletnie nikogo, a uczelnia nie zaczęła się jeszcze.
Więc zacząłem w internecie szukać możliwości spotkania jakichś ludzi i tak trafiłem na parę spotkań ze strony meetup.com i Couchsurfing. I tak poznałem swoich pierwszych znajomych w Liverpoolu. Niestety nie stać mnie było na wyjście z nimi do pubów i częstsze spotkania, bo po prostu nie miałem na to pieniędzy, co dobijało mnie jeszcze bardziej. W międzyczasie zaczął się Freshers Week, czyli tydzień imprez i integracji, w którym niestety nie dane było mi uczestniczyć, bo po prostu nie miałem na to pieniędzy. Powoli łapała mnie depresja i serio zastanawiałem się, czy ja tak naprawdę tutaj w ogóle przeżyję. Na szczęście moi kochani rodzice wspierali mnie przez Skype'a, co dodawało mi trochę otuchy. No i pewnego dnia, idąc po uliczce, gościu ze sklepiku, w którym robiłem zakupy, zhaczył mnie i mówi, że jego znajomy potrzebuje pracownika i czy jestem zainteresowany. Od razu tam pojechałem, pogadałem z gościem i dostałem robotę. Była to praca na kasie plus wykładanie towaru na półki, za co dostawałem 5 funtów na godzinę, co jest poniżej najniższej krajowej w Anglii, no ale już byłem w takiej sytuacji, że po prostu brałem co było. Dzięki tej pracy zacząłem finansowo wychodzić na prostą i odzyskiwać wiarę. Do tego zaczął się już uniwersytet, zacząłem chodzić na pierwsze zajęcia, poznawać cudownych ludzi, więc to wszystko sprawiło, że byłem bardzo podekscytowany i odzyskiwałem dobry humor. Praca nie była łatwa, bo była w dosyć nieciekawej dzielnicy, w której przychodzili drechole do sklepu i kradli różne rzeczy, zastraszając mnie przy tym. A po tym wszystkim przychodził szef i był na mnie bardzo zły, że im pozwalałem kraść. No ale cóż, ważne, że była praca. Po miesiącu znalazłem pracę w innym sklepiku, ale po 2 tygodniach pracy powiedzieli mi, że nie jestem dla nich odpowiednim pracownikiem, więc musiałem kontynuować pracę w poprzednim miejscu. I wtedy znajoma powiedziała mi, żebym spróbował aplikować do baru w centrum Liverpoolu, w którym ona pracuje. Przyszedłem raz, zostawiłem CV 0 od 0. Przyszedłem drugi raz, zostałem spławiony. Przyszedłem trzeci raz, kiedy znajoma była akurat w pracy, zawołała menadżera, zamieniłem z nim osobiście parę słów i dostałem robotę. Ogólnie był to największy irlandzki bar w Liverpoolu, bardzo duży ruch, zmiany po 8-10 godzin i kończenie pracy o 5 nad ranem. No nie było łatwo, ale w tej pracy zostałem już do końca mojego pierwszego roku studiów. Pracowałem średnio 18 godzin tygodniowo i zarabiałem najniższą krajową w Anglii, która wynosi 6,7 funta za godzinę. To pozwoliło mi na bardzo komfortowe życie w Anglii oraz na odłożenie całkiem sporej sumki pieniędzy na wakacyjne podróże. W międzyczasie zostałem bardzo źle potraktowany przez Polaków, u których mieszkałem, ponieważ mimo opłacenia wszelkich rachunków zakręcali oni ogrzewanie i ciepłą wodę, co w zimie stwarzało warunki nie do mieszkania. Plus atmosfera w domu nie była zbyt miła, więc w trakcie roku postanowiłem przeprowadzić się do mojego znajomego mieszkającego w centrum i tam już zostałem do końca mojego pierwszego roku i mieszkało mi się tam z nim bardzo dobrze. Oczywiście Polacy, u których mieszkałem, nie zwrócili mi moich 200 funtów depozytu, no ale cóż, nie mogłem nic z tym zrobić. Mimo tych wszystkich trudności i przeciwności losu, które mnie napotkały, kompletnie nie żałuję tego, że tu przyjechałem. Odkąd zacząłem pracować i zarabiać w funtach, pozwoliło mi to na bardzo komfortowe życie, wyjścia ze znajomymi, imprezy w klubach i wiele innych. Na uczelni poznałem masę ludzi z całego świata i przeżyłem z nimi mnóstwo miłych chwil. Uniwersytet daje mi wiele możliwości rozwoju w każdej dziedzinie, nie tylko tej związanej z moim kierunkiem oraz wszelką pomoc, jakiej tylko potrzebuję. Nie licząc pierwszego miesiąca, mój pierwszy rok w Liverpoolu był naprawdę cudowny. A dzięki pracy part-time w trakcie studiów mogłem zaoszczędzić na 2 miesiące podróży w Tajlandii, z której filmik możecie zobaczyć na moim kanale YouTube. Uważam, że w życiu, żeby coś osiągnąć i czegoś się nauczyć, należy wychodzić ze swojej strefy komfortu i robić rzeczy, których się boimy i które nas przerażają. Wyjazd na studia za granicą jest niezłą szkołą życia i nie zawsze jest łatwo. Mam nadzieję, że moja historia zainspirowała trochę tych, którzy się wahają i pokazała, że warto było walczyć do końca i nie poddawać się. Jeżeli podobał Wam się filmik, kliknijcie like i subskrybujcie mój kanał. Nie odpowiem na wszelkie pytania, także piszcie w komentarzach. Jeżeli zobaczę większe zainteresowanie tematem, to na pewno doda mi to motywacji na zrobienie kolejnych filmików na temat studiów w Anglii. Peace.